To dość niespotykane, jeśli chodzi o Włochy na Eurowizji. Cień szansy, że Włochy jednak wypadną z tej dziesiątki. Wracamy do wakacji włoskich, do fajnych przeżyć, fajnych wspomnień. Jemu tak naprawdę wystarczy mikrofon i on już zagospodarowuje tę scenę sobie. Myślę, że to jest taka piosenka, która we Włoszech będzie grana totalnie w radiach, może nawet na jakichś weselach. Jakoś nie mogę sobie po prostu tego wyobrazić na scenie Eurowizji. Cześć wszystkim, tu Miechulec, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do Was z reakcją na piosenkę z Włoch na Eurowizję 2026. Pojedzie tam zwycięzca Sanremo, czyli Sal Da Vinci z piosenką Per Sempre Sì. I od razu na wstępie muszę się przyznać, że ja jestem z tego grona fanów Eurowizji, którzy nie śledzą Sanremo. Tak, ja wiem, że to jest skandal i że to jest zło wcielone i że absolutnie w tym momencie moja wartość jest niska, ale naprawdę są tacy ludzie. Naprawdę są tacy ludzie, którzy nie śledzą tego Sanremo, nie tracą, aż zaryzykuję takie stwierdzenie, 20 godzin w ciągu tygodnia na to, żeby po prostu to wszystko oglądać. Ja nie mam tyle czasu, też mnie to na tyle nie interesuje, bo no jednak nie jestem fanem, wiecie, nie wiem, języka włoskiego, kultury, nie śledzę tego, nie uczyłem się włoskiego, nie interesuję się za bardzo tym, ale interesuję się Eurowizją, a że zwycięzca Sanremo w tym roku jedzie na Eurowizję, to czas sprawdzić, jaka piosenka jedzie, czy ma szansę sobie poradzić. Tak jeszcze tytułem wstępu, ja tej piosenki jeszcze nie słuchałem, więc to będzie premierowa reakcja, nie wiem czego mam się spodziewać, bo też tego artysty po prostu nie znam, tak więc nie wiem, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest gatunek muzyki, ale tym bardziej zacieram łapki, bo mam nadzieję, że Włochy mnie czymś pozytywnym zaskoczą. Ale zanim reakcję, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnych nowych newsów, reakcji, wywiadów związanych z Eurowizją. Jeżeli spodoba Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i podbicie tego filmu, a ja nie przedłużam, lecimy. Sal Da Vinci z utworem Per Sempre Sì. Dam, tara, da, da, dam. Trochę mi się skojarzyło z Abbą. Money, money, money. Ciekawe, czy przeniesie mnie to w podobne czasy. Pan w średnim wieku to dość niespotykane, jeśli chodzi o Włochy na Eurowizji, bo zwykle, no jednak to są około 30, nawet młodsze osoby. Na razie mi się to kojarzy z jakimiś albo programami rozrywkowymi w Polsce, albo z latami 70. Bardzo to ma taki retro vibe. Właśnie lata 70., jakieś takie lato. Tutaj moja obawa jest klasycznie taka, że to bez orkiestry nie będzie tak brzmiało. Jestem ciekawy, co on tutaj zrobi, jak oni to zaprojektują, jeśli chodzi o występ, żeby to było jednak takie ciekawe i przyciągające. Na razie dla mnie jest przeciętne, bo moim zdaniem w normalnych warunkach, gdyby to był inny kraj niż Włochy, to by nie walczyło o dobre lokaty, ale że to Włochy, no to z miejsca w top 10, tak? Na pewno jest to do bólu włoskie i uruchamiające jakieś takie wspomnienia. Mi się kojarzą od razu właśnie te lata 70., jakieś takie zdjęcia o określonej kolorystyce. Zrobiło się wrażliwiej, czyli będzie taki bridge. Nie jest to moja ulubiona piosenka z Włoch na ten moment, ale i tak ją chyba bardziej lubię niż tę zeszłoroczną, która była zupełnie nie dla mnie. Proszę bardzo, tańczymy! Tańce, śpiewy! I obrocik. On ma w sobie taki urok i to urok i ta piosenka też ma w taki vibe wspomnieniowy, że gdzieś tam wracamy do wakacji włoskich, do fajnych przeżyć, fajnych wspomnień.
Ale jestem w szoku, jestem naprawdę zaskoczony, że Włosi wybrali akurat jego, bo to nie jest tak, że takich piosenek nie było w Sanremo nigdy, ale bardziej chodzi o to, że zwykle po prostu nie zajmowały pierwszego miejsca. Tak, to jest na pewno nieco inna piosenka, jeśli chodzi o Włochy na Eurowizji, bo zwykle Włochy jednak przedstawiały nam coś bardzo włoskiego, w takim włoskim stylu, ale jednak nowoczesnego, jednak osadzonego w aktualnej muzyce, a jak nie w aktualnej muzyce, to coś bardzo takiego oryginalnego, coś jednak innego, może nawet na takim wyższym poziomie. A tutaj mamy taką typową piosenkę, bardzo retro, bardzo niewspółczesną, która oczywiście jest włoska, ale tu nie mamy jakiegoś świetnego, wybitnego wokalisty. Bardziej tutaj gra jego urok, gra jego charyzma. Jest to ciekawe, jak to sobie poradzi na Eurowizji, bo ja widzę, że to może być cień szansy, że Włochy jednak wypadną z tej dziesiątki. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem w reakcji, ta piosenka, ta melodia uruchamia pewnego rodzaju wspomnienia. Wakacje, lato, same pozytywne emocje. Jeszcze tekst, który jest taki, no dość prosty i w sumie większość piosenek ma podobne przesłanie, przynajmniej może z Włoch, może niekoniecznie z całego świata, ale to też jest motyw, który się pojawia, czyli tylko ja i ty, bez ciebie, albo nic, wiecie, jakby no tak, no piękna piosenka o jakimś takim przywiązaniu, miłości, relacji, natomiast no nie jest to nic wielkiego, nie jest to nic odkrywczego. To nie będą moje ulubione Włochy, tak jak powiedziałem, to nie będą moje ulubione Włochy na Eurowizji w historii, bo Włochy po prostu miały lepsze momenty. Natomiast myślę, że to też jest gdzieś tam pomysł na to, żeby podążać tym, co interesuje teraz ludzi na Eurowizji, tak? No bo widzimy, że ta Eurowizja skręca jednak w kierunku właśnie performerów, skręca w kierunku albo bardzo jakichś oryginalnych utworów składających się z kilku w jednym, albo powraca do jakichś takich starych rytmów. No tutaj mamy akurat ten drugi aspekt. To nie jest moja topka. To nie jest moja topka w tym roku, to na pewno. Gdzieś pewnie w połowie stawki, ale pewnie nawet niżej niż połowa stawki po tym pierwszym przesłuchaniu. Zupełnie tego jakoś tak nie czuję i nie mogę tego odnaleźć na Eurowizji. Ale myślę, że Włochy zrobią. No, Włochy może nie słyną z jakiegoś perfekcyjnego stagingu i to nie są nie wiadomo jakie nakłady, ale tutaj widać po tym występie na scenie Sanremo, że jemu tak naprawdę wystarczy mikrofon i on już zagospodarowuje tę scenę sobie dobrze. Może to są lata doświadczeń, może to jest kwestia właśnie tego kontaktu z publicznością. Widzieliśmy w tym bridge'u przed ostatnim refrenem i w zasadzie na ostatnim refrenie taniec z panią z publiczności. Nie wiem, na ile to było ustawiane, a na ile to było takie, powiedziałbym, spontaniczne, ale myślę, że na Eurowizji można trochę w jakimś tam ułamku powtórzyć ten motyw. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie stał po prostu za mikrofonem i będą jakieś stokowe wizualizacje, bo myślę, że da się z tego zrobić coś więcej, co sprawi, że ludzie właśnie poczują w arenie ten włoski vibe, właśnie Dolce Vita, ale no właśnie, pytanie, czy to się uda, bo to jednak zawsze są te Włochy, a z drugiej strony mam to z tyłu głowy, że gdybyśmy my wystawili piosenkę stylizowaną na lata 70. Z polskiej muzyki, to totalnie byśmy przepadli i zajęli jedno z ostatnich miejsc w półfinale. I to jest niestety ten ból, to niestety jest ten błąd, ale to, o czym mówię już od wielu, wielu lat w swoich reakcjach, że są kraje, które po prostu mają łatwiej, bo mają tak wyrobioną markę, jeśli chodzi o swoją muzykę, o język, który chcemy słuchać i też właśnie turystycznie odwiedzamy, poznajemy także nie tylko kulturę, ale także muzykę, więc gdzieś tam zabieramy te wspomnienia ze sobą, potem nam się one odblokowują. Więc to wszystko sprawia, że kojarzymy określone kraje też nie tylko z miejscami, ale także z muzyką, także z dźwiękami, brzmieniami. Więc tutaj Włochy mają zdecydowanie łatwiej, bo słyną z tego romantycznego języka i właśnie z takich, wiecie, ciepłych momentów. Natomiast pamiętajmy, że Włosi wybierają tę piosenkę nie z myślą o Eurowizji, tylko z myślą o tym, żeby podbiła ich lokalny rynek muzyczny, że im się to podoba w ich własnym festiwalu, więc to jest najważniejsze. A to, że on się zgodził, żeby pojechać na Eurowizję, tym ciekawiej, tym zabawniej, tym będziemy to obserwować z większymi wypiekami na twarzy. Myślę, że to jest taka piosenka, która we Włoszech będzie grana totalnie w radiach, może nawet na jakichś weselach, albo no nie wiem, będzie po prostu hitem wakacji. Pada w ucho, nie mówię, że nie, ale jakoś nie mogę sobie po prostu tego wyobrazić na scenie Eurowizji, że ta duża scena Eurowizji po prostu w dzisiejszych czasach jakoś tak nie zna tego typu propozycji. Tak więc bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało już na scenie w Wiedniu. A jak Tobie podoba się piosenka z Włoch na Eurowizję 2026? Koniecznie daj znać w komentarzu, czy to był Twój zwycięzca Sanremo, jak oceniasz tegoroczny poziom tego festiwalu. Oceń piosenkę w komentarzu od 0 do 10 punktów. Oczywiście zostaw łapkę w górę, podbicie kanału i subskrypcję, jeżeli trafiłeś tutaj
po raz pierwszy. A ja tymczasem kończę, widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.